Przed Państwem specjalista od zmiany ludzkiego życia, coach Adam. Brawa, wszyscy! Witam Was serdecznie na pierwszym z serii szkoleń Jak być kimś. Od dzisiaj Wasze życie zmieni się na lepsze. Brawa dla Was! Tylko dla Was, którzy zakupiliście bilety na moje szkolenie, na odwrocie znajdziecie specjalny kod uprawniający do zakupu najnowszego e-booka za jedyne 80 zł. Uwaga, promocja ważna jest tylko dzisiaj. Widzę Was z chęcią rozwoju. Z takimi jak Wy, to aż chce się pracować. Brawa! Dziś w odcinku. Korynt planuje wykończyć konkurencję. Jakiego starego durnia chcecie rozkubać? Wojtek, wszystkiego się dowiesz w swoim czasie. No, leć. Grażynka ustawia Ziutka do pionu. Tu jesteś. No tak. To ja się staram, żeby w końcu dobrze było, a wy mi męża rozpijacie. No idziemy do domu, pijaku jeden. Ale to już. Dawaj tą torbę. Rolecki awanturuje się w Lombardzie. Panie Rolecki, Proszę się ustąpić, bo mogę użyć przemocy, a nie wypada. kobiecie też nie wypada bić słabszych, ale nie daje mi pan wyboru. No piękna. Bardzo ładna. Co pan robi? Ale my złomu nie przyjmujemy. Niech pan wyjeżdża z tym złomem na zewnątrz. Nie, ja nie ze złomem. Taki fajny portfel. Ile za ten portfel dostanę? Co? No fajny jest. No, na pewno pana? Na czyj? No proszę pana, No dobra. Znalazłem, ale nie ukradłem. No ładny. No jeśli nie kradziony, to... Benia, daj panu z kasetki 20 zł. No, deklarację i umowę. Dziękuję, szanowna pani. Proszę Królowo bardzo. złota. dobra. Niech pan podpisuje, w razie czego będzie na pana. O, Domyśliłam się, że portfel nie należał do tego Roleckiego. No ale jakoś dobrze mu z oczu patrzyło i wierzę, że go znalazł. No przecież nie będziemy teraz szukać właściciela. W Lombardzie zjawiła się dawna znajoma Bernadetty, Basia, która od pewnego czasu interesowała się tematyką rozwoju osobistego. Hej, co ty tutaj robisz? Zmieniłaś pracę? W końcu trzeba się rozwijać, nie? Ile można w tym kropniku mieszać? Prawda, rozwój to najpiękniejsze, co człowiek może zrobić dla siebie. I właśnie dlatego tu jestem. Macie może czytniki e-booków? Tak, gdzieś tu są. Pani Beatko, Tutaj. O, ten 300? 350, a ten 400. Kurczę, drogie. Ale na zapleczu mam jeszcze jeden stary. Przynieść? Tak, poproszę. ty, a ciebie co tak na czytanie wzięło? Chodzę do takiego trenera personalnego, coach Adam. Facet jest niesamowity. Kupiłam jego e-booki, no i muszę mieć na czym czytać. A jesteś pewna, że tacy specjaliści coś dają? Pewnie. Musisz sama przeczytać coś od coacha Adama, to zrozumiesz. Trochę słyszałam o tym coachingu. Facet mówi, stań się bogaty i puf, magicznie się bogacisz. Dla mnie to trochę czarna magia. A tak poza tym, no co u ciebie? Dobrze. Tak? Wszystko ten? No, jest. Proszę bardzo. Trochę porysowany, ale działa. I z ładowarką. 120 zł. Skoro działa i 120 zł, biorę. Tylko muszę sprawdzić, czy na pewno działa książka coacha. A, to nie do mnie. Ja się na tym nie znam. Ja wolę papierowe. Przynajmniej się nie rozładowują. Spokojnie, pani Beato, poradzimy sobie. O, działa.
Nie bój się ryzyka w życiu. Żyjesz w końcu tylko kilkadziesiąt lat. No tak. Statki, które stoją w porcie, rdzewieją. Dobre, No niby nie głupie, no ale... bo coach Adam daje same dobre rady. Może chcesz wpaść na szkolenie? Ja? A po co? Chodź, pierwsze jest darmowe, a ja za przyprowadzenie nowej osoby dostanę zniżkę na kolejny kurs. Zastanowię się. 120 zł. Please, Benka, ponad 100 taniej będę miała. No i zgodziłam się. W sumie bardziej, żeby pomóc koleżance. Taka była napalona na ten coaching. A ja postanowiłam pójść tak bardziej dla jaj. No i tutaj, czy chcesz wypłacić gotówkę? No to i przyciskasz tu. Aha. No, panie Ziutku, co pan tutaj przytargał? Dzień dobry, szanowną panią. Dzień dobry. Wazonik. Wazonik? Taki z niego wazonik jak ze mnie Bernadetka. Duże jest piękne, zwłaszcza wazony. Panie Ziutku. To znaczy kobiety też, no ale muszę wazon zachwalać, bo z nim przyszedłem. A skąd pan to ma? Od żony? Gdzie tam od żony? Mieszkanie remontuję takiemu jednemu, chciał wyrzucić, no. Ja mu mówię, panie, daj pan, mi się przyda. No ale żeby takie śmieci znosić, panie Ziutku. Jakie śmieci, no. Gorsze rzeczy macie tutaj. O. A to jest wazon ten, no, w stylu retro, o. Ile to może być warte? No, za kilka lat tysiące. Ale dzisiaj okazja. Oddam go za 5 dyszek. No niby nie popękany. Dobra, Benia, daj panu Ziutkowi 20 zł po starej znajomości. Tylko 20 zł? No niech pan nie wybrzydza. To naprawdę nie jest dużo warte. Dobrze jest, no. Do widzenia. Do widzenia. Zabawny był w sumie ten ziutek. Taki nieszkodliwy safanduła. Lubiłam go. Ja to w sumie chyba wszystkich lubię. No Benia, wrzucisz do netu i może się sprzedadzą. Dzień dobry. O, dzień dobry, pani Grażynko. Dzień dobry. Był tu dziś u was Ziutek? A był? A zostawił coś? Taki duży, brzydki wazon. Mamy na zapleczu. Przynieść? Nie, nie trzeba. Zauważyłabym w domu, gdyby mi zwinął. A mówił, skąd go ma? Mówił, że robi remont i klient chciał go wyrzucić. No a co pani tak wypytuje? Przecież Ziutek zmienił się na lepsze. No zmienił się, ale boję się, że znowu się odmieni. No to pensji nie przynosi? No przynosi, niedużą, ale przynosi. No to co? O, ten portfelik, ładny. Ile kosztuje? No, ale to męski, nie przeszkadza pani? No, ale to nie dla mnie. To dla Ziutka, w prezencie. Jak tak ciężko pracuje. No, ile? No, jak dla pani to 30. No Dobra. też uważam, że pan Ziutek zasłużył na taką ładną rzecz. A, dobrze, niech ma. Nic dziwnego, że Grażyna tak martwiła się o Ziutka i o jego przemianę. Dobrze, że wyszli na prostą. A ten portfel mógł być symbolem tej pozytywnej przemiany w ich życiu. Bernadetta, namówiona przez Basię, postanowiła dać szansę coachingowi personalnemu i przyszła na szkolenie coacha Adama. Ale tu ładnie. Ładnie, stąd emanuje pozytywna energia. Emanuje? No, O, Baśka. Basiu, cześć, witaj. O, widzę, że przyprowadziłaś nową koleżankę. Adam. Benia? Coach, tak. Witaj na pokładzie, Beniu. No, teraz zabieramy cię do krainy szczęścia. Proszę bardzo. I zapraszam, tu sobie można usiąść. Basiu, halo, zapraszam państwa, proszę siadać. Proszę bardzo, tam są jeszcze 3 krzesełka. O, świetnie. A teraz, moi drodzy, zaczynamy. Chciałem przedstawić nową twarz. Jest z nami Benia. Wielkie brawa! Beniu, witaj wśród nas. My tutaj przed sobą nie mamy żadnych tajemnic i tylko tak możemy zbudować nową ciebie. Powiedz mi, Beniu, skąd przyszłaś? Z Lombardu. O, no brawo, kobieta pracująca. A kim jesteś? No, z sobą. Ale to jest absolutnie genialna odpowiedź, Beniu. I ty musisz dokładnie taką pozostać.
Benia nie lubi o sobie opowiadać, prawda? Beniu, ja też kiedyś taki byłem. Dopóki nie spotkałem swojego wykładowcy, dopóki nie spotkałem swojej grupy. Zobacz, Ania. Ania wychowała się w domu dziecka. O wszystko musiała walczyć, a dziś jest kobietą ukierunkowaną na sukces. Wojtek. 2 razy się rozwodził, bo żony go zdradziły. I co? Mógłby powiedzieć, że sukces jest nie dla niego, ale on jest z nami, bo on zapomniał o swojej przeszłości. Beniu, i pamiętaj, tutaj jesteś wśród swoich. Tu nikt cię nie osądza. No dobrze. Cześć, jestem Bernadetta. Cześć, Bernadetta. Mieszkam na wsi z bratem i chorą mamą. Dlaczego przyszłaś? Z ciekawości. Brawo dla Beni. Brawo. Facet zrobił cyrk i czułam się jak małpa. Niezbyt mi się to podobało. No ale głupio było wyjść. No i chciałam, żeby Baśka miała zniżkę. Facet ma mega moc, prawda? Fajnie mówi, miło się słucha, ale to jakieś takie dziwne jest, nie? Dziwne? Adam mówi konkretnie o sukcesie. Konkretnie to nie mówi nic konkretnego o sukcesie. Przesadzasz. No i jak się podobało dziewczyny? Świetne, inspirujące, naprawdę. Tylko Benia ma jakiś problem. Nie, to nie tak. Po prostu... No może nie wszystko zrozumiałam. Beńka, ale spokojnie, przecież jesteś z nami nie od niedawna, tak? I tak przyswoiłaś tyle materiału, że... Mam dla ciebie książkę dla początkujących. No taki prezent zupełnie za darmo. Ja widzę w tobie naprawdę duży potencjał. Tylko ty musisz to sobie wszystko poukładać teraz w głowie, wiesz. Proszę bardzo. Dziękuję. Postaram się przeczytać i poukładać. No. To co, widzimy się na następnym szkoleniu, tak? Muszę lecieć. To na razie. Cześć. Cześć. Mówiłam, że to super facet? Chodź, odprowadzę cię na autobus. Baśka ma trochę racji. Faceta naprawdę dobrze się słuchało. Widać, że wie coś o życiu. Postanowiłam, że przeczytam książkę i zobaczę, czy dać mu szansę. Następnego dnia Wojtek na polecenie ojca przyniósł mu ważne dokumenty na spotkanie z jego partnerem biznesowym. Ale jesteś pewien, że akurat tam chcesz to robić? Pewnie. Stary dureń będzie miał za swoje i... O, Wojtek! Panie Rudziński to jest mój syn Wojciech. Wojtek to jest pan Rudziński, mój nowy partner biznesowy. Dzień dobry. Masz tu te dokumenty. Świetnie. Dziękuję. No to leć, bo mamy całą teczkę spraw do omówienia i jeszcze kilka innych. Jakiego starego durnia chcecie oskubać? Wojtek, a ty nie miałeś przypadkiem dzisiaj kompletować personelu na Zamojskiego w Lombardzie, co? A co, ty masz przede mną jakieś tajemnice? Wszystkiego się dowiesz w swoim czasie. No, leć. To teraz będę mógł ci pokazać te dokumenty. Cześć. Cześć. O, widzisz? Dobrze. Dla pana 100 zł. Warunki zastawu takie jak w umowie. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Beniu, możesz później uporządkować te umowy, co? Tak, pani Batko, ja mam taki problem, znaczy prośbę w sumie. Bo ja bym chciała iść na tę sesję do coacha Adama. No i ona kosztuje 200 zł. No i co, chcesz, żebym ci pożyczyła te pieniądze? Nie, skąd? 100 już mam. I jakby pani mogła tak dorzucić mi 100 jako zaliczkę. A konto? Po co ci te szkolenia? Może zmienię swoje życie. To przecież zmieniasz. No radzisz sobie bardzo dobrze sama. A, no tak, ale może można lepiej. No i co, myślisz, że obcy facet ci to powie? Zobaczymy. Nie żal ci pieniędzy. No trochę żal, ale może odkryję jakąś Amerykę. To co, dorzuci mi pani tę 100? A mam inne wyjście? Rozumiałam, że Benia przechodziła trudny okres. Zmiana pracy to zawsze stres. Ale żeby od razu na szkolenie? No, ten jeden raz dałam jej zaliczkę. Musiała się sama przekonać, że to nic nie warte. Tak, to zabieram, z tym się zapoznam. O, i jeszcze to jest dla ciebie. Okej, jak
To przeczytam to. Pewnie dzisiaj wieczór jeszcze zadzwonię do ciebie. Cześć, dziękuję. Panie Rudziński, w tych dokumentach, które przyniosłem ojcu, zostawiłem swoją fakturę. Spotkałem ojca, powiedział, że nie ma. Może jest w środku. Może pan zajrzeć? Poczekaj, ja sprawdzę w torbie, a ty zobacz tutaj na stole. Okej. A co to za interes z ojcem otwieracie? Jakaś drukarnia? Taka tam mała drukarnia offsetowa. Może zażre, kto to wie. I gdzie ona ma być? Na Cichej, tak? W którym to jest miejscu dokładnie? Z tą nazwą to jest taka śmieszna rzecz. Głośna drukarnia na ulicy Cichej. A dokładnie to ma być na tyłach jakiegoś lombardu. Wie pan co, niech pan już nie szuka. Ja mam to w pamięci komputera, to wydrukuję sobie jeszcze raz. Do widzenia. Do widzenia. A pana ojciec ma łeb do interesów. Także Basiu, tak jak ci mówiłem wcześniej, tu chodzi o to, jak być kimś. Czyli idziesz do przodu, w ogóle się nie oglądasz i... Benia! No cześć, jednak się zdecydowałaś. No, bardzo się cieszę, wiesz. Basiu, to również twoja zasługa. Pamiętaj. Dziękuję, ja też się cieszę. Wydałam tyle kasy, że muszę się cieszyć. No i oczywiście jak najwięcej stąd wyciągnąć. Masz fantastyczne poczucie humoru. Ale wiesz co, pieniądze na moje szkolenie nie są wydane, a zainwestowane. A ja cię nie tylko nie zawiodę, ale też cię powiodę i pomogę w zwrocie inwestycji. No mam nadzieję. No. Pamiętaj, że sesje ze mną to nie wszystko. Na stronie masz wszystkie moje materiały szkoleniowe. Proszę cię, nie zamykaj się na nie, bo razem stanowią koherentną bazę do zmian. Jaką bazę? No, znaczy, porozmawiamy po szkoleniu, dobra? To dzisiejsze na pewno otworzy ci szeroko oczy. No, skoro ma mi pomóc. Cześć. O, ziotek! Kopę lat! A gdzieś ty się podziewał, chłopie? A, no, pracę mam, no, zalatany jestem. To praca to jest problem. Jak jest to źle, jak nie ma, to też źle. Dawaj, ty siadaj, napij się z nami, co tam? Ty, rozbiliśmy bank na złomie. Patrz ile dobra, ziutek, dawaj. Ale panowie, no, żona czeka na mnie w domu, no, zmęczony jestem, no. O, nie napijesz się z nami teraz, o, nie napijesz. Ale panowie, no. Ziutek, jesteś przy kasie, dołożysz się do drugiego, jesteś wykupiony. Za przyjaźń. Co jest? No panowie, parę grzdyli w formie tak przyjaźni, no. No, dziękuję państwu bardzo, brawa dla was. Dzięki. No, jak ta sesja? Świetne. To o pewności siebie to nawet lepiej powiedziałeś niż na e-learningu w necie. Nigdy nie wytłumaczysz tego lepiej niż na szkoleniu. A propos, Beniu, miałem ci poopowiadać o materiałach szkoleniowych. Tak, ja trochę już o nich poczytałam i na razie spasuję. Jak to, coś ty? Nie podobało ci się, czy co? Nie, podobało, tylko to szkolenie, ono jest bardzo drogie. Jeszcze te książki, nie stać mnie na to. To przyprowadź kogoś, wtedy masz zniżkę. No. Beniu, zobacz. Zmiany nie przychodzą od razu. To trzeba robić wszystko małymi krokami. Jak kupisz mój kurs poprawiający samoocenę, dostaniesz taką gratis. Zobacz, no naprawdę modny gadżet, co? Tak, ale ten kurs kosztuje ponad 400 zł. Naprawdę nie stać mnie na to. Okej, ja rozumiem. To w takim razie proponuję ci najnowszego e-booka. 60 zł, no i do tego dorzucę ci jeszcze zniżkę na szkolenie, co? Panie Adamie, nie chcę, nie stać mnie. Czyli nie chcesz się rozwijać, tak? Czyli po tym wszystkim, co razem przeszliśmy. Wiesz, no, zawodzisz mnie, Basię, która zainwestowała w ciebie mnóstwo czasu, no i siebie. Proszę pana, zapłaciłam i przyswoiłam pewną wiedzę. Chcę się z nią oswoić i przetrawić. Proszę mnie nie naciskać, bo ja nie jestem jakaś pierwsza, lepsza, głupsza, dobrze? Do widzenia. To jakiś skandal. Zapłaciłam już kupę kasy za to szkolenie, a facet nie miał skrupułów, żeby dalej skubać mnie z kasy, jakby jakieś garnki sprzedawał. Nie mogłam tak dać robić się na szaro. Benia, czekaj! Czekaj! Co się stało? Nikt mnie nie będzie na nic naciągał, jasne?
Przecież on chce ci pomóc, a nie naciągać. Basia, tak? Tak, a o co chodzi? Możemy zamienić słówko? Basia, ja się śpieszę na autobus. Albo idziesz ze mną, albo idę sama. To idź, dobrze? Porozmawiamy później. Cześć, Robert. Cześć. Słuchaj, widziałem cię na szkoleniu, jesteś taka zaangażowana. Podoba mi się to. Dziękuję, a mówisz mi to, bo... Słuchaj, Adam organizuje takie obozy, wiesz, wyjazdowe. Może dałabyś się skusić, co? Przy okazji byśmy się poznali. No nie wiem. To naprawdę działa. Mnie te obozy bardzo pomogły, wiesz. Zacząłem zmieniać swoje życie, wiesz, mieszkanie, praca, samochód. Po kilku dniach zmienia się na lepsze, uwierz mi. Pomyślę o tym. Nie mówię, że tak, ale nie mówię też, że nie. Słuchaj, no byłoby super, no. Skoro tak, dobrze. Zobaczę. Widzimy się na następnym szkoleniu? No pewnie. Ziutek, musisz się dołożyć. Co? No przecież ja tylko parę grzdyli wziąłem, a wy przez ten czas no to 2 butle no to obaliliście, co? I ja mam się dokładać? Tak była umowa. Panowie, no, nawet nie ma o czym mówić tam. Tu jesteś. No tak. A ja myślałam, żeś się zmienił. Ale Grażynka, ja tylko dla towarzystwa, no. To ja się staram, żeby w końcu dobrze było, a wy mi męża rozpijacie. Ale to co, niby, pani Grażynko, to nasza wina? A sam z wami usiadł? No, sam nie siadł, ale myśmy go też nie zmuszali. No idziemy do domu, pijaku jeden. Ale to już. Dawaj tą torbę. Tu. Panowie, zauważyliście jaka sytuacja? Do widzenia. No już, już. No koniec. Nie lubię widzenia w atmosferze. Panowie, koniec płynności. Idziemy do domu. Panowie, to nie wasz? Jest płynność! O Boże, boska płynności przybywaj! Kolejnego dnia Basia, próbując uzbierać pieniądze na wyjazd na obóz coacha Adama, znów odwiedziła Lombard. Cześć, Baśka. Przyszłaś kupić kolejny czytnik e-booków? Wręcz przeciwnie. Chcę zostawić te wszystkie rzeczy. A co ty tu pół domu przyniosłaś? Tylko jakieś starsze graty. Ale słuchaj, byłam wczoraj na kawie z Robertem. Tym, z którym ostatnio rozmawiałaś po szkoleniu? No, niby to jeszcze nie randka, ale wiesz, jedziemy razem na ten obóz. A ty jedziesz na ten obóz, żeby się rozwijać, czy żeby, no wiesz... I po to, i po to. Ten Robert, słuchaj, jak on opowiadał, wiesz, wydaje mi się, że jest kimś. Ciekawy facet, przystojny, dobrze ubrany. No dobra, no skoro ci się podoba, mogę dać ci za to wszystko... No tak, maks 800. Tylko tyle? Ojej, nie starczy mi. To ile kosztuje ten obóz? 3000 zł za 3 dni. Ile? Wiem, że sporo, ale naprawdę warto. No i Robert. Nie uważasz, że to trochę za dużo? Nieważne, rozwój musi kosztować. I już obiecałam Robertowi. Zdobędę tę kasę. Nie wiem jak, ale zdobędę. No jak chcesz. Fajnie, że Baśka złapała pozytywnego bakcyla i dobrze się z tym czuła. Ale czy to mądre tak się zastawiać, żeby jechać na jakiś obóz? Dla mnie to już było trochę dziwne. No, wiedziałem, że cię tu spotkam. Wiem, co planujesz. Nie możesz tego zrobić. O czym ty mówisz? O drukarni na Cichej. A odkąd ty decydujesz, co ja mogę, a czego nie mogę zrobić, co? Bo wiem, że chcesz to zrobić tylko po to, żeby przeszkodzić ojcu Marty. Rudziński ma maszyny, know-how. To świetny biznes. Inwestycja w druk. W XXI wieku, w dobie internetu. Ty nie masz lepszych pomysłów? A ty masz? Oczywiście, że mam. Zaraz, a może tobie chodzi o majątek po Kazimierzu? Może boisz się, że jego Lombard upadnie i mniej przejmiesz po małżeństwie z Martą, Jak co? ty możesz tak mówić? Wojtek, nie potrzebujesz tych pieniędzy, mamy więcej, naprawdę. O! Witam partnera. Jakaś mała kłótnia? Takie małe, drobne, rodzinne sprawy, ale Wojtek jest teraz zajęty i musi już iść. Prawda? Tak, to prawda. No. Do widzenia. To cześć Wojtek, do zobaczenia później. Proszę, kawki? Chętnie. Panie Adamie. Co jest, Robercik? Sami jesteśmy. No mów, a jak ci idzie z tą Baśką? Nieźle. Myślę, że pojedzie na obóz. Na pewno zgłosi się po szkoleniu, zobaczysz.
Ty słuchaj, nie zapłaciłeś mi jeszcze za tą Monikę z poniedziałków. Ona już 3. pakiet wykupiła. Ale spokojnie, przecież zapłacę. Adam, dość. Nie docisnę Baśki w sprawie obozów, dopóki nie zapłacisz, jasne? Właśnie, Adam, nam też jeszcze wisisz. Za darmo to mamy klaskać i przytakiwać? O Jezu, spokojnie, no przecież dostaniecie swoje pieniądze. Ciekawe kiedy. Na obóz przygotowałem specjalny pakiet sprzedażowy. Wyciśniemy frajerów jak cytryny. Od rana do wieczora sprzedaż, sprzedaż, sprzedaż. A co wam nie pasuje? 3 dni w nowoczesnym hotelu za darmo? Adam, pasuje, ale też musimy zarabiać. No. Dzień dobry moim szanownym paniom. Dzień dobry. Mam tu królowo złota kolejny portfelik do zastawienia. Proszę bardzo. Co, znowu ten sam, co przedwczoraj? Jak ten sam? No tak, no doskonale poznaję. O te rysy tutaj. Tak, to ten sam portfel. No co, jednak kradziony, panie Rolecki. Co kradziony? Jaki kradziony? Ja sobie wypraszam, ja nie jestem złodziejem. Jasne? Dobrze wiemy, komu sprzedałyśmy ten portfel. Ja wiem, kim jestem i obrażać się nie pozwolę. Jasne? O, nie jestem złodziejem. I do widzenia się z paniami bardzo. O. Panie Rolecki, musimy sobie coś wyjaśnić. Proszę się ustąpić, bo mogę użyć przemocy. A nie wypada, bo jestem dżentelmen, jasne? Kobiecie też nie wypada bić słabszych, ale nie daje mi pan wyboru. Halo, dzień dobry, pani Grażyno. Tu Beata z Lombardu. Może pani do nas przyjść na chwileczkę? Benia miała dużo siły. Już to widziałam przy okazji dźwigania pianina. Rolecki był bez szans. No, drogie panie, no bez żartów, no. Mogę już iść? Najpierw sobie wyjaśnimy wszystko z panią Grażyną. O, Dzień dobry. A ten mój co znowu zrobił? no pani Grażynko, niech pani powie, Tak. czy to jest ten portfel, który pani kupiła panu Ziutkowi? Tak. Ale skąd się u was wziął? Już zastawił? Niewdzięcznik jeden? To pan Rolecki przedwczoraj go zastawił, pani go kupiła i znowu przyniósł ten sam portfel. No ciekawe, skąd go miał. Nie dość, że spijacie mojego męża, to go jeszcze okradacie. No ale ja naprawdę go znalazłem. A pani tak ziutka wytarmuziła na tej ławce, że mógł zgubić, prawda? Pani No. Grażynko, a to możliwe, że pan Ziutek zgubił ten portfel na ławce? Trochę go wytarmosiłam. Panie Rolecki, w portfelu były jakieś pieniądze? 20 złotych, ale trochę wydałem. Ile? No 2 winka, no. No dobra. To tak. Panie Rolecki, 20 zł to pana znaleźne, a portfel odzyskuje pani Grażyna. O, i to jest bardzo uczciwe. No. I dziękuję bardzo. A z Ziutkiem to ja się sama w domu rozprawię. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. To może ja też już pójdę, co? A myślałem, że jestem życiowym farciarzem. Do widzenia. Chodź, chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Wyprowadzasz się, że już tak wszystko sprzedajesz? Nie, po prostu chcę mieć pieniądze na ten obóz. Zarobię, to wykupię. Przy okazji poznaj, Robert. Zaraz, a my się nie znamy ze szkoleń? Ze szkoleń, prawda? znamy się. Pani Basiu, nie chcę być wścibska, ale nie za bardzo się pani zastawia. To tylko kilka szkoleń. Widzisz, Robert? Mówiłam, że nikt tego tutaj nie zrozumie. Pójdę po mikrofalówkę. Panie Robercie, a pan długo chodzi do coacha Adama na szkolenia? A może nieco ponad rok. A gdzie pan pracuje? W sklepie z elektroniką. To chodzi pan już tak długo na szkolenia i nadal pracuje pan w sklepie? I to ma być ten sukces? Wiesz co, czekaj, pomogę ci. Dziękuję. O czym rozmawiacie? Twój facet jakoś ciężko chłonie ten sukces. Sklep z elektroniką? Przyganiał kocioł garnkowi. Odezwała się. Kobieta sukcesu z Lombardu. No, a co jest złego w prowadzeniu Lombardu, co? Ja przynajmniej nie wydaję całego majątku na czcze gadaninę.
Możesz dać mi te pieniądze, czy mam iść do innego lombardu? Po prostu te szkolenia są jakieś podejrzane i martwię się o ciebie. No, Benia już. Klient ma zawsze rację. Mogę dać pani 1900 zł. Pasuje? Pasuje. Wiesz co, Benia? Myślałam, że jesteś lepszą koleżanką. Powiedziałam kilka słów prawdy i już się obraziła. Albo była jakaś zaczadzona tymi szkoleniami, albo się zakochała. Tak czy siak wyglądało to źle. No, Wojtek. Cześć. Posłuchaj, nie możesz zrobić tego biznesu na cichej. Nie zaczynaj, mogę i zrobię. Nie ty będziesz o tym decydować. Tato, w ten sposób możesz zniszczyć interes mojego przyszłego teścia. Wojtek, posłuchaj. Nie, tato, to ty mnie posłuchaj. Chociaż raz to wy nas posłuchajcie. Mamy już dosyć waszych kłótni z Martą. Proszę bardzo. Co to jest? Biznesplan. Prawdziwy interes, a nie to, co ty wymyśliłeś z tą drukarnią. No. Niby co to jest? Przyszłość. Recykling. Utylizacja baterii i odzyskiwanie metali na miarę XXI wieku. I na wszystko masz dotacje z Unii. No, i co dalej? Sam masz 2 telefony, zgadza się? Co w nich jest? Baterie. Każdy teraz ma laptopy, tablety. Masz sieć lombardów. Możesz utylizować własne śmieci i odzyskiwać z nich metale. I cały czas przy tym wszystkim mówisz, że jesteś eko i ratujesz świat. Nie widzisz tego? No to nawet nie jest takie głupie. To jeszcze lepsze od tej drukarni. No pewnie, że lepsze. No przecież takie śmieci mogą być jeszcze bardziej upierdliwe dla Kazimierza. Nie, tato. Miejsce jest już wybrane za miastem. Słuchaj. Nie, tato, to ty mnie posłuchaj. Albo zaakceptujesz ten plan, albo to jest nasza ostatnia rozmowa. Proszę cię, zastanów się nad tym. Wojtek. Wojtek. Ale Baśka się zmieniła przez te szkolenia. I jeszcze ten Robert. Coś mi mówi, że ta cała sytuacja ma jakieś drugie dno. Pani Beatko, ten telefon to z wystawy? Leży tak bez sensu? Gdzie? Tu? A nie przypominam sobie. Może jakiś klient zapomniał. A pewnie wróci po niego. Schowaj go na razie. Dociskanie Baśki? Kasa czeka? Poważnie? 1, 2, 3, 4? No zobaczymy, co tam jeszcze piszesz, Robercie. A jak ta grubaska od Baśki do urobienia? Nie da rady, oporna. Ta Baśka jest łatwa. Kupiła pakiet szkoleń, 2 e-booki, jedzie na obóz. Monika z poniedziałku zabrana do knajpy. Liczę, że oddasz za obiad. Jak kupi ten pakiet 5 e-booków, to ci kupię tę restaurację. Teraz ta ma kupić 2 kursy. Jasne, już się za nią biorę. Benia, co ty robisz? Przeczytałam jego SMS-y. To telefon tego Roberta. Ale ty nie możesz czytać prywatnych wiadomości klientów. Ale to jest oszust. To naciągacze. No, dawaj tę komórkę. No, pff. Wiesz co? I bierz się do roboty. Bo odkąd zaczął się temat szkoleń, to nie widzę, żebyś robiła jakiekolwiek postępy w pracy. No ale przecież... Benia! Od początku to wszystko wydawało mi się dziwne, ale po tych SMS-ach już byłam pewna, że szkolenia coacha Adama to kłamstwo i wyciskanie kasy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy nie został tu przypadkiem mój telefon? A i owszem. Naprawdę? Proszę bardzo. Dzięki Bogu, już myślałem, że zgubiłem. Wie pani, w tych telefonach to teraz człowiek trzyma wszystkie informacje. Tak, tak. Fajnie tak oszukiwać ludzi? Widziałam, co tam piszesz. Umawiasz się z takimi jak Basia i naciągasz na te szkolenia. Po pierwsze, to nikogo nie oszukiwałem, to raz. A 2, nie masz prawa grzebać w moim telefonie, rozumiesz? A ty masz prawo wykorzystywać moją koleżankę? Ona pół majątku zastawiła. Benia, już. Proszę pana, ja nie wiem, co moja pracownica przeczytała w pańskim telefonie, ale jestem pewna, że to zostanie między nami. Nie zostanie! Bernadetta! Prawda? Lepiej, żeby zostało, bo inaczej pójdę z tym do sądu i wygram. A wiesz dlaczego? Bo naruszyłaś moją prywatność. Żegnam. Benia, nie możesz tego robić, rozumiesz? Ale tam są dowody przestępstwa. Te szkolenia to oszustwo. No ja cię rozumiem. Ja od razu myślałam, że to są jacyś naciągacze. Ale gdyby on zgłosił, że ty czytałaś jego prywatne SMS-y, tu jest monitoring, dziewczyno.
Przepraszam. No mam nadzieję, że ci się uda znaleźć jakiś sposób, żeby to uświadomić tej biednej Basi. Ale Benia, po pracy. Basia! 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 Czemu ode mnie nie odbierasz? Dobijam się do ciebie od kilku godzin. Beniu, jesteś fajną dziewczynką, ale ja muszę być kobietą. Chcę coś osiągnąć, być kimś, a ty mi tylko w tym przeszkadzasz. Adam ci to powiedział? Czy ten Robert, co się spotyka z kilkoma naraz? Adam ostrzegał mnie przed tobą. Jesteś toksycznym znajomym. On wszystko przewidział. A Robert jest świetnym facetem. Tak? A to przewidział? Proszę. Forum pełne osób, głównie kobiet, oszukanych przez Adama, Roberta i jego ludzi. Jesteś żałosna. Przed chwilą miałam szkolenie o takich jak ty. Jesteś kulą u nogi, ciężarem, rozumiesz? Basia, masz tu dowód. Na co ty wydajesz pieniądze? Na szkolenia, kursy, obozy? Po co ci to? Co ci to dało? Ile więcej zarabiasz? Lepiej się czuję. Poznałam Roberta. Z każdym szkoleniem jestem kimś więcej. Szkoda, że tego nie rozumiesz. No, nie dziwne, że nie rozumiem. W końcu jestem toksyczna. Dobrze, że chociaż to zrozumiałaś. Odczep się ode mnie i od mojego życia. Basia była kompletnie zafiksowana na punkcie tego rozwoju. Musiałam znaleźć jakiś sposób, żeby jej pokazać, że to wszystko kłamstwo. Trzeba było jej pomóc. Po burzliwej rozmowie z synem Maciej Korynt postanowił spotkać się z Kazimierzem i Beatą. To o czym pan chciał ze mną porozmawiać? Z państwem chciałem porozmawiać. Musimy zakopać ten topór wojenny. No nareszcie, panowie, nareszcie. Ile można się kłócić? Może niedługo zostaniemy rodziną. Dzieciaki tylko na tym cierpią, a nikt nie zyskuje. No, mnie się to bardzo podoba. Ja jestem za. A ja ci nie ufam, Korynt. Kazimierz. No może i zasłużyłem, ale z miłością nie wygramy. A ja nie po to po latach odzyskałem syna, żeby znowu go stracić. No, Kazimierz, człowiek przychodzi, wyciąga rękę. No, Kaziu. To jak, Kazimierz? Będzie pokój? Czasami warto zrobić parę kroków w tył, żeby potem zrobić parę do przodu. A ja uważam, że warto iść do przodu. Razem. No, Kaziu. Tak naprawdę to Korynt niestety miał rację. Byliśmy na przegranej pozycji. Dzieciaki i tak zawsze zrobią po swojemu. Trzeba uważać, żeby ich nie stracić. Ale i tak nie ufałem Koryntowi. Benia po nieudanej rozmowie z Basią postanowiła spotkać się z jedną z pokrzywdzonych przez coacha Adama i Roberta kobiet. Cześć. Cześć. Benia. Aneta z forum. Co chcesz wiedzieć? Potrzebuję twojej pomocy. Też wciągnęłaś się w ten rozwój, prawda? Coach Adam, Robert, szkolenia, e-booki, obozy. Tak, dałam się w to wciągnąć. To działa jak narkotyk. Samotna dziewczyna, niepewna siebie, pełna kompleksów, trafia do takiej grupy. I tam każdy jest dla ciebie miły, każdy mówi ci, że ci się uda, każdy w ciebie wierzy. No trudno tego nie lubić. No właśnie. No jest jeszcze Adam. Naprawdę potrafi sprawić, że kobiecie robi się po prostu miło. A Robert? No tak, jest jeszcze Robert. Poznajesz Roberta i szkolenie, kolejne szkolenie. Zaczyna ci wkręcać, że coś do ciebie czuje, że musicie działać razem, bo tylko z nimi osiągniesz wszystko. Tylko oczywiście kup to, kup tamto. Później obozy, jeden, drugi. Ile na to wydałaś? Ponad 20 000. Jezu, jaka ja byłam głupia. Zadłużyłam się. Musiałam sprzedać praktycznie wszystko, co miałam. Czemu nie poszłaś z tym na policję? Bałam się. Zaczęły się jakieś głuche telefony, jakieś listy z pogróżkami. Odcięłam się od tego, przeprowadziłam się i spłacam powoli jakoś te długi. Zaczęłam życie od nowa. Wiem, że to dla ciebie trudne, ale może masz jeszcze cokolwiek, co mogłoby obciążyć Adama albo Roberta? SMS-y, zdjęcia, jakieś inne wiadomości? Coś tam mam. Nawet chyba sporo by się uzbierało. Weź wszystko, co masz. Dam komu trzeba. Przyjdź jutro ze mną na szkolenie do Adama. Ja jeszcze napiszę do tych lasek z forum. Zakończymy tę farsę raz na zawsze.
Myślisz, że to serio jest możliwe? Coach Adam twierdzi, że wszystko jest możliwe. Trzeba tylko chcieć. A tak swoją drogą, to jak tam interesy? No, dobrze odpukać. A co, chcesz ode mnie jakieś porady? Nie, pytam tylko. Wiesz, no, może niedługo będziemy rodziną, warto by było połączyć biznesy, nie? O to ci chodzi, tak? No, to jedyne logiczne rozwiązanie. O, mogłem się tego spodziewać. Założymy spółkę, ja wniosę mniejszy kapitał, moje udziały się rozmyją i za rok będę na bruku, tak? Dlaczego ty wszędzie widzisz podstęp? Bo cię znam, Korynt, i bez tykania. Koniec rozmowy. Kaziu! No, widzę, że jako rodzina to my jedynie na zdjęciach będziemy dobrze wyglądać. No tak. Do widzenia, Kaziu. Niech idzie, zostaw go. Od początku wiedziałem, że Korynt nie był miły bez powodu. Jest jak żmija. Nie można go nawet na moment spuścić z oka, bo ugryzie. No, potwierdzać jeszcze, ale myślę, że nie będzie z tym problemu. Dobra, ja zaczynam. Witam wszystkich, cześć, to jak? Zaczynamy? No pewnie, że zaczynamy. Widzicie? To jest wasz coach. Wykorzystuje was. Traktuje jak kozy do wydojenia. Zaraz, proszę mi oddać tego laptopa, co to jest? Na pewno tego nie zrobię, dopóki się nie przyznacie, co tutaj robicie. Słuchajcie, to jest jakieś oszustwo, w ogóle nie zwracajcie uwagi na to. To nie są prawdziwe informacje. Proszę mi oddać tego laptopa, dobrze? Proszę mi oddać tego laptopa. Proszę opuścić salę, proszę. Proszę od tego laptopa mi oddać. Ale szybciej. Proszę opuścić salę, już. Zakłóciłyście panie prywatne wydarzenie w wynajętej przeze mnie sali. Opłaconej z kasy za oszukiwanie ludzi. O, jest już policja, zaraz się wami zajmie. Proszę mi oddać tego laptopa, to jest... O, Dzień dobry. dzień dobry. Starszy aspirant Marcin Dolny, Komenda Miejska. O, dobrze, że panowie jesteście, bo te panie przerwały nam prywatną sesję w opłaconej przeze mnie sali. Pan Adam Stachurski? Tak, to ja. Jest pan zatrzymany. Jak to? Panowie, to jest jakieś nieporozumienie, przecież ja... Wojtecki Robert? To ten. Momencik. Tak się panu śpieszy do aresztu? No ale halo, przecież my nic nie zrobiliśmy, no. Artykuł 256 Kodeksu Karnego. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inne osoby do niekorzystnego rozporządzania własnym lub cudzym mieniem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 6. W samą porę, jak kawaleria z odsieczą. No, ale musimy już iść. Niech pan wpadnie do Lombardu. Jaka ja byłam głupia. Nie przejmuj się, nie ty jedna. Przepraszam cię, Benia, że tak ci nagadałam. Wiem, namieszali ci w głowie. Ten sukces, szkolenia, obozy. Czułam się w tym dobrze. Dziewczyny, da się żyć bez tych głupot, chociaż nie zawsze jest tak cukierkowo. Dziękuję ci, Benia. W następnym odcinku Kazimierz udziela pomocy nieprzytomnemu chłopakowi pod Lombardem. Kolego, żyjesz? Dzwonię na pogotowie. Mężczyzna zgłasza kradzież ozdób nagrobnych. To panowie zgłaszali kradzież? Ja zgłaszałem, ale kradzież to jest mało powiedziane. Krzyż, ozdoby, litery, wszystko zniknęło. Maciek nie pamięta nic z ostatniej imprezy. Nieźle pan był trafiony. Ale ja nie bardzo rozumiem. Poznajesz pan? To jest mój dowód. Skąd pan to ma? No, bo kazał się pan wozić, nie? Wozicie? Jak wozić? Wozić rikszą, panie. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.